Dr. Konkel. Witamy w OnQ. Od kiedy zaczęliśmy podcast, myślałam bardzo dużo i bardzo często o tym, że w końcu powinna się pojawić w OnQ kobieta. I zawsze w tych myślach była Kasia Wesołowska. Dość ciężko było nam skoordynować kalendarze, bo właściwie kilkukrotnie próbowałyśmy się umówić. Kasi zależało na tym, żeby pojawić się w podcaście na miejscu. I jest Katarzyna Wesołowska, 3-krotna mistrzyni Europy, wielokrotna mistrzyni Polski w bilard i aktualna mistrzyni Polski w ósemkę. Witaj, Kasiu. Witam serdecznie, dziękuję za zaproszenie. No nie ukrywam, że dla mnie jest to dosyć duże zaskoczenie i wyróżnienie, no bo jest wiele wspaniałych polskich zawodniczek, które mogły się znacznie wcześniej tutaj pojawić. No dziękuję też Tobie, Kasiu, za tą cierpliwość, bo tak jak wcześniej powiedziałaś, no już próbowałyśmy wcześniej zorganizować to spotkanie, no ale z powodu takiego no, dosyć mojego napiętego grafiku nie było to możliwe. Dlatego tym bardziej się cieszę, że to spotkanie jest możliwe, że jestem w Redzie, bo nie ukrywam, że bardzo chciałam tutaj przyjechać, bo wielokrotnie widziałam wiele ciekawych filmików Kacpra i też nieraz na turniejach mieliśmy okazję rozmawiać i też spotkałam parę osób z Redy. Było to na Polturze w Łodzi, nawet w grupie byłam jednym z zawodników z Redy, przepraszam, nie pamiętam imienia. Michał Śpiewak jeszcze wczoraj wspominał mecz z Tobą. Słuchaj. Naprawdę? Tak, Michał, że podchodzi pozdrawiam sobie Cię z bardzo taką miłą dziewczyną gra, serdecznie. a ona tutaj mu kij podejście. No, tak, I Michał był też z małżonką tak, na tym turnieju. Tak też jest, wspaniała osoba i jak ich poznałam w Łodzi na tym turnieju, to mówię, kurczę, w tej Redzie to naprawdę fajni ludzie są, muszę tu koniecznie przyjechać. Dlatego fajnie. Tym bardziej się cieszę, że to spotkanie jest tutaj w Twoim klubie. I nie ukrywam też, że po takiej długiej podróży, jaka jest za mną, miło było znaleźć się w takim miejscu jak Reda, bo spałam w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji i szłam tutaj pieszo i szłam przez przepiękny park, który nie ukrywam, że bardzo ukoił moje zmysły po tych wszystkich przeżyciach, jakie są za mną i cieszę się, że mogłam się na chwilkę tam zatrzymać w paru miejscach i nacieszyć oko pięknem przyrody. Także wszystkim polecam to miejsce. Myślę, że ten Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji jest też dobrym miejscem, gdyby ktoś chciał przyjechać tutaj do Kacpra na trening. Jest tam też bieżnia do biegania na zewnątrz. Wszystko wygląda fantastycznie, także znakomite warunki do tego, żeby przyjechać, zmienić otoczenie i potrenować z jednym z najlepszych polskich zawodników. O Jezu, dziękuję. Jakim jest Kacper. Pierwszy raz słyszę, żeby ktoś tak dużo dobrych słów mówił o Redzie. To się tu jeszcze nie Marolkę. zdarzyło. Dziękuję. No nie ma sprawy. Ty masz w ogóle dużą i długą podróż, właściwie ciąg podróży za sobą, zanim tu przyjechałaś. Chyba ten ostatni turniej najmniej zadowalający, czyli Mistrzostwa Świata w hejbol. Ale powiedz w ogóle, jak się odnajdujesz w tym środowisku hejbolowym? Jak światowo się w tym czujesz? No wiadomo, dla nas Europejczyków jest to wciąż dyscyplina, którą poznajemy, prawda? Cieszy fakt, że na te turnieje przyjeżdżają również zawodniczki z Chin. Nie jest ich za dużo, no ale to one wyznaczają cały format, styl gry. Możemy podpatrywać je na paru turniejach. Była moja ulubiona zawodniczka, którą bardzo cenię, Chen Simin. Zarówno za to, jakim jest sportowcem, ale również za to, jaką jest osobą. Tutaj mogę przytoczyć ciekawą sytuację. Będę o tym zawsze mówiła i dobrze to wspominała. Grałyśmy kiedyś w Pula na Euroturze w Austrii. To był jedyny Eurotur, na który przyjechała Chen Simin, z racji tego, że wszystkim znana Jasmine Ocean zaprosiła ją na ten turniej. I pamiętam, jak jechałyśmy z zawodniczkami z Polski, z Moniką Ząbek, z Ewą Bąk, samochodem. Zawsze miałyśmy jakieś ciekawe przygody po drodze i to też jest coś niesamowitego i coś wartego każdorazowego wspominania. No i dziewczyny sprawdziły po drodze losowanie. No i się okazało, że w pierwszej rundzie trafiam na Chen Simin. No, jedyny turniej w Europie, na który ona przyjechała i akurat na nią trafiłam. No ale ja akurat się cieszyłam z tego faktu.
Miałam taką sytuację w meczu, gdzie miałam taką specyficzną sytuację przy ostatniej bili numer 9, taka sytuacja, która pojawia się, nie wiem, raz na kilka tysięcy i zwyczajnie nie wiedziałam, co zagrać. Coś zagrałam, nie wyszło. Ostatecznie przegrałam cały mecz, dosyć tak solidnie, ale po meczu Chen Ximin odtworzyła tą sytuację, jaką miałam przy tej bili i pokazała mi, jak ja powinnam to zagrać. Było to takie nietypowe zagranie z podniesionym kijem, którego ja w ogóle nie ćwiczę i nie poświęcam na takie zagrania zbyt dużo czasu i jej to wyszło perfekcyjnie. No i to pokazuje jej klasę, że pomimo tego, że mogłaby po prostu odejść zwyczajnie po zakończonym meczu, ona jednak pokazała mi, podzieliła się też swoją wiedzą. Ja oczywiście teraz nie pamiętam, jak to, jak to trzeba było, ale pamiętam sytuację, za to ją bardzo cenię i ma przepiękną technikę. Jej wyprowadzenie kija jest absolutnie genialne, fenomenalne, można by powiedzieć. Także cieszę się, że z nią cały czas mam poniekąd jakąś styczność, jeżeli chodzi o hejbol, bo wiem, że ona też jakby z pula przerzuciła się na hejbol i będzie w tym hejbolu. Także to jest ta zawodniczka, którą zawsze uwielbiam oglądać. Cenię ją również za jej pokorę i za jej sumienność w pracy. Pomimo tego, że wiadomo, jest bariera językowa, ona po chińsku, ja po angielsku, ona troszkę coś po angielsku potrafi, ale nie za dużo, ale pomimo tego jest wiele innych możliwości na to, żeby znaleźć jakąś nić porozumienia, więc tutaj cieszę się, że w hejbolu są te zawodniczki, które już, ja wiem, 15-20 lat już tą dyscyplinę uprawiają, grają, więc można od nich się uczyć. Jeżeli chodzi o nasze europejskie zawodniczki, to my cały czas próbujemy jakby tych sił, uczymy się, tak jak ostatnio z Moniką Ząbek rozmawialiśmy na ten temat, to w zeszłym roku na przykład na Mistrzostwach Europy w hejbol wystarczyło to, żeby podtaczać bilę pod łzę, taką taktykę obierać, a tutaj już widzimy, że to nie wystarczy, że już trzeba naprawdę wbijać dosyć też wymagające bile z większej odległości. Właśnie, ważne jest to wyczucie, kiedy wbić bilę, a kiedy zagrać bardziej taktycznie, prawda? Ta historia hejbola trochę mi przypomina historię pula naszą z kiedyś i mam nadzieję, że historia hejbola skończy się tak samo jak historia pula, że teraz Polacy, którzy wcześniej jeździli gdzieś tam na pojedyncze Eurotury i uczyli się od tych Europejczyków, jak grać w pula, to teraz dominują na świecie, myślę, że można powiedzieć, że dominują na świecie i jesteśmy potęgą, to mam nadzieję, że w hejbolu skończy się to tak samo. I może tempo będzie szybsze, nie? Może to tak, Już widać, że jest szybciej, że szybciej te postępy gdzieś tam, bo też świat jest szybszy i wszystko zadziewa się szybciej, tak jest. Ale to w ogóle super ciekawe, co opowiadasz. I ile lat w ogóle hejbol jest w tobie, jakby w twoim trenowaniu? To znaczy w ogóle dostęp do stołu hejbolowego mam, ja wiem, od 13-14 miesięcy, bo po drużynowych mistrzostwach świata WCBS-u, jakie miały miejsce w zeszłym roku w Kielcach, zostały nam podarowane 2 stoły od firmy Joy i w Międzynarodowym Centrum Szkoleniowym Polskiego Związku Bilardowego w Kielcach, gdzie na co dzień trenuję, te stoły są do naszej dyspozycji, więc zarówno ja, Karol Skowerski, jak i Michał Turkowski, jesteśmy taką trójką, która notorycznie w Kielcach korzysta z tych stołów. A jeszcze przed tą moją bilardową dłuższą przerwą, to też miałam styczność z hejbolem. Byłam na pierwszych mistrzostwach świata, jeszcze wtedy to się nazywała chińska 8, tylko już nie pamiętam, który to był rok, 2016, 2017. To wtedy miałam przez rok taką styczność z hejbolem, ale tylko poprzez to, że wyjeżdżałam do Chin na te turnieje i zazwyczaj tam przyjeżdżałam tydzień, 2 tygodnie wcześniej, żeby pograć na tych stołach, bo w Polsce po prostu ich jeszcze nie było. Tak. Ale w Chinach ta dyscyplina, myślę, że spokojnie tak 20-25 lat
No to tak jakby funkcjonuje. gigantyczna różnica Nie, między tak, no. 14 Tak. miesiącami. Tak. No. Ale wiecie, to trochę jak ze snookerem, nie? Że pewnie gdyby Kasia wybrała się na dłuższy wyjazd do Chin i trenowała tam tylko highball, No, tak, to, tak jak ludzie wiadomo. jadą trenować snookera No. do Wielkiej Brytanii, nie? No bo tam jest większe zaplecze. A propos wyjazdów, bo to nas bardzo zaintrygowało. Jesteś po właśnie takim długim turze. Pewnie nie ty jedna, bo wielu zawodników, ja myślę, że w ogóle to jakoś tak bym oceniła, że pewnie ta 10 najlepszych to są tacy, którzy bardzo dużo jeżdżą i w ogóle musicie się super dostosowywać. Jak ty sobie dajesz z tym radę? Bo ty i trochę trenujesz z tego, co mówiłaś w Kielcach, młodzież i nie tylko, ale też rozwijasz się dość mocno zawodniczo i jesteś dużo na tych turniejach. Jak to koordynujesz? W ogóle jak radzisz sobie ze zmianami czasowymi, w ogóle z dojazdami? Tu sobie świetnie poradziłeś z To jest, przybyciem. ale do Redy każdy by Jeszcze sobie wczoraj. poradził. Tak? Jak to wygląda? Znaczy, no to jest tak, że ja nabieram doświadczenia w tym zakresie, więc trudno mi powiedzieć, czy w jaki sposób się do tego potrafiłam odpowiednio przygotować. Mogę powiedzieć, bo też były te odstępy czasowe pomiędzy jednym a drugim turniejem, no nie były za duże. To było tak, że nie wiem, po turnieju, zaraz może zacznijmy od tego, że byłam najpierw w Australii na turnieju Champion of Champions, później był drugi turniej w Australii, Oceania Open, Highball Open. Wróciłam do Polski dosłownie na parę dni, nie wiem, czy to był tydzień nawet, może nawet mniej. Kolejny wyjazd był do Jordanii. Z Jordanii wróciłam do Polski bodajże na 2 dni, szybkie jakieś pranie i później od razu do Limy. Z Limy do Meksyku. W Meksyku rozegraliśmy turniej. Zdecydowałam się na powrót do Polski, ale dosłownie też na dzień, 2, tak żeby też szybkie pranie zrobić i do Australii, prawda? Więc te odstępy czasowe nie były dostatecznie długie do tego, żeby móc się odpowiednio do tego przyzwyczaić, bo przyjechałam z Australii do Polski i tu różnica godzin, 9 godzin, prawda? A tam wcześniej jeszcze w Meksyku była zupełnie też inna strefa czasu, więc chyba nie dało się do tego odpowiednio przygotować. Mogę powiedzieć, że na przykład jak byłam na Mistrzostwach Świata ostatnio w Stanach Zjednoczonych, w Pula, i tam rzeczywiście miałam ten swój rytm przygotowawczy, no to 9 dni przed wyjazdem ja już w Polsce funkcjonowałam w czasie amerykańskim, no ale no, miałam ten przedział czasowy, który mi na to pozwolił. I no, wiadomo, nie było to też łatwe, no bo w momencie, kiedy wszyscy w Polsce spali, ja trenowałam, prawda? Później kończyłam trening, robiło się już jasno, a ja w mieszkaniu zasłaniałam rolety, zasłony i szłam spać, prawda? Ale to pomogło mi na tyle, że nie czułam żadnej różnicy później w przestawianiu się, nie miałam jetlagu ani nic z tych rzeczy, no bo to jaki poziom jest na Mistrzostwach Świata Kobiet w Pula, no jest bardzo wysoki i mnie było bardzo ciężko tam się przebić. Więc jeżeli mam przedział odpowiedni czasowy do tego, żeby funkcjonować w innym czasie, będąc w Polsce, no to robię, no a jeżeli nie mam takiej możliwości, no to po prostu staram się wykorzystywać maksymalnie czas podróży na to, żeby jak najwięcej spać. Ale nie tylko śpisz, bo ty jesteś tą czołową postacią w polskim bilardzie, która naprawdę sporo pisze o swoich podróżach. I to nie są takie relacje z tego, jak ci się grało dobrze albo co ci nie wyszło, ale to też są takie fajne opowieści o kulturze, o ludziach, których spotykasz gdzieś na tych wyjazdach. No co wy o tym sądzicie? Bo nieraz słyszę opinie, że te posty są za długie. No ja wychodzę z założenia, że jeżeli kogoś to interesuje, ktoś chce, no to przeczyta bez względu na to, czy to jest krótki post, czy długi. No chcę w jakiś sposób
te relacje, jakie wstawiam, czy te posty, jakie piszę, to dla mnie jest to też forma takiego dzienniku bilardzistki, prawda? Że to jak to napiszę, jak to skonstruuję, to już zostanie, prawda? I ja później będę też, czy jeżeli ktoś zechce, to też będzie mógł w przyszłości sobie do tego wrócić. No ja będę do tego wracać, prawda? I będę sobie przypominać chciałabym się podzielić tym, co się dzieje nie tylko z samą sobą, ale też z innymi, bo mam wśród znajomych wielu takich ludzi, których nazywam swoimi patronami, którzy też mi pomagają wyjeżdżać na te turnieje, bo no wiadomo, że każdy start wiąże się z dosyć dużymi wydatkami, a ja jestem osobą, na którą nie stać po prostu i nie jest to łatwe, ale też jeżeli mam kwalifikacje na jakiś turniej, jakieś zawody, zwyczajnie nie mam na nie funduszy albo mam niedostateczne dofinansowanie, albo tego dofinansowania nie ma, chociaż w większości przypadków jestem w tej komfortowej sytuacji w przypadku tych startów hejbolowych, że zawsze to dofinansowanie z Polskiego Związku Bilardowego i z Ministerstwa Sportu jest, sportu i turystyki, za co jestem bardzo wdzięczna. No ale nieraz jest tak, że trzeba znaleźć te fundusze i wtedy proszę zwyczajnie ludzi o pomoc, więc to, że ja coś napiszę, czymś się podzielę, chociaż w taki sposób mogę w jakiś sposób wyrazić swoją wdzięczność dla tych osób. Fajnie. A jeżeli o mnie chodzi, to też mam takie zdanie, że jeżeli piszesz to, bo piszesz to trochę dla siebie i jeżeli ktoś rzeczywiście ci kibicuje i interesuje go twoja jakby przygoda i kariera, to przeczyta, więc pisz tak, jak piszesz i będzie okej, nie? Tak, ja w ogóle mam trochę wrażenie, że ty przyciągasz te historie i tych ludzi. Tak. To jest jedna rzecz. A druga, że nie każdy z nas pojedzie tam, gdzie ty jeździsz i zobaczy pewne rzeczy i pozna pewnych ludzi. Dokładnie. Więc czemu nie masz tego robić i nie opowiadać? Opowiadaj. A zawsze znajdą się tacy, którzy nie będą tego czytać. Jakbym widziała, że ludzie nie reagują na te posty, pewnie bym nie robiła tego na taką skalę, bo to się wydaje, a to też pochłania czas. Pewnie, że Tak mniej więcej godzinę, półtorej nieraz spędzam na takim poście, więc daję w ten sposób siebie innym, przynajmniej się staram. A czy ktoś zechce to wziąć, czy nie, to już jesteśmy wolni, możemy o tym zadecydować. A myślisz, że jakbyś nie robiła tego w formie na Facebooku, to robiłabyś to sobie dla samej siebie? W sensie, że spisywałabyś sobie takie historie gdzieś tam w zeszycie, powiedzmy, czy taki dziennik byś prowadziła do siebie? Chciałabym, ale wątpię, że chyba nie. To samo mam, to też mam. Za trudne. Chociaż wiem, że chyba Wojtek Szewczyk jest taką osobą, która prowadzi swój taki dziennik bilardowy i to jest fantastyczne, bo on to jednak zapisuje ręcznie gdzieś. Ale swoje treningi, czy swoje, on to robi w formie pamiętnika takiego, żeby móc sobie wrócić do tego, jak był, powiedzmy, mistrzem świata? Znaczy nie wiem, czy na 100% on to robi. Tak mi się wydaje tam sprzed wielu lat. Bo niektórzy prowadzą takie znaczy notatki treningowe, czyli jakieś wnioski z turniejów i tak dalej, nie? To jest rozwojowe. Trzeba by Wojtka zapytać. Trzeba było Wojtka zapytać. Kiedyś zapytamy. Bo Wojtek jeszcze nie był, nie? Wojtek jeszcze nie był. To jest podobna misja jak z z Kasią? podobnym oczekiwaniem. Tak. Okej. Wszystko przed nami. To życzę, żeby Wam się udało. To naprawdę bardzo wartościowa postać zawodnik. Zanim przejdziemy do kolejnego tematu, dziękujemy naszym patronom. Ostatnio częściej widujecie nas na wydarzeniach, poświęcamy podcastowi coraz więcej czasu. Jeśli właśnie nas słuchasz i masz ochotę dołączyć do grona patronów OnQ, wejdź na Patronite, znajdź nas, wybierz próg i zacznij subskrypcję. Każda kwota jest super. Pieniądze przeznaczymy na sprzęt, dojazdy i noclegi naszej ekipy oraz obsługę techniczną OnQ. A teraz wracamy do rozmowy. Moim zdaniem to, że masz tych patronów i to, że ludzie dają ci tą możliwość wyjeżdżania, to się wiąże z tym, że jesteś bardzo dobrą i pozytywną osobą. Tak ja cię odbieram i tak ja cię widzę. Myślę, że duża część naszego środowiska tak cię też odbiera. I ja chciałem cię zapytać, jak ci pomaga ta twoja osobowość w graniu? Czy to, że jesteś taka pozytywna, otwarta do ludzi,
Czy dla samej siebie też taka jesteś, jak grasz, jak rywalizujesz, jak trafiają ci się trudne momenty, to czy... jak to Dobre pytanie, bo też tutaj mam sporo takich dylematów i myślę, że ciągle poszukuję siebie jako zawodniczki, bo z jednej strony chciałabym być taka bardzo otwarta w stosunku do innych. Też mam pewnego rodzaju przeszłość, która no, w jakiś sposób na mnie też wpłynęła i no, jestem też znacznie bardziej ostrożna w tym, w jakim towarzystwie przebywam, z jakimi osobami decyduję się na wejście w jakąś taką głębszą relację. No nie ukrywam, że jestem inną osobą niż ta Kasia sprzed tej przerwy, kiedy grała w bilard, wyjeżdżała na turnieje, ale na przykład miała też swoją pracę. Teraz jestem no, w pełni taką zawodniczką oddaną tej dyscyplinie sportu. Nie pracuję nigdzie indziej. No, poza tymi szkoleniami, jakie nieraz prowadzę, jest ich też mniej teraz. Wychodzę z założenia, że jeżeli mam taką szansę, możliwość, żeby jeszcze uczestniczyć aktywnie w tej rywalizacji sportowej, no to chcę tą szansę wykorzystać i wolę bardziej się skupić na swoim treningu, no bo też ten świat bilardowy wygląda zupełnie inaczej niż te 5 czy 10 lat temu. Te 7 lat temu większość zawodniczek oprócz tego, że grała, to jeszcze pracowała, prawda? A teraz no, już jest więcej takich zawodniczek, które no, też się stricte na ten bilard. Więc teraz no, mam takie nastawienie bardziej, przepraszam, że to powiem, ale egoistyczne. Ale to nic złego. Czyli na przykład jeżeli jadę na turniej, no to nie traktuję tego jako wyjazd towarzyski, tylko no ja jadę do pracy, prawda? Więc jeżeli mam taką możliwość, no to na przykład wolę być sama w pokoju, żeby móc swobodnie się przygotować do mojego startu. Jest to dla mnie dosyć wymagające, bo tak jak powiedziałam, ja jestem raczej introwertykiem, nie jestem ekstrawertykiem. Więc ja lubię ciszę, ja lubię przebywać w samotności. Wiem, że to tak dziwnie brzmi, no ale przynajmniej na tych startach, prawda, gdzie wiem, że no jest jakieś zadanie do wykonania i że od tego, no w zasadzie od tego zależy, jak ja długo będę mogła uprawiać tę dyscyplinę sportu bez angażowania się w inną pracę zawodową, prawda? Więc no to wymaga takiego większego skupienia się na tych detalach, które mogą wpłynąć na moją dyspozycję startową. Tak. A czy wiąże się to z większą presją podczas No, odczuwasz? na pewno. I jeżeli porównuję siebie teraz, a pamiętam te starty, kiedy no, miałam zapewniony taki stały dochód poprzez to, że wykonywałam pracę zawodową, no to z większym takim luzem się grało, no bo się wiedziało, że no to tam w zasadzie no, przyjeżdżam bardziej, bo to jest moja pasja, bo to żeby, no, zawsze ta radość z gry jest najważniejsza, prawda, no ale tutaj, no, jeżeli już na to w 100% postawiłam, no to fajnie by było no, zajmować takie miejsca, które są no, premiowane też finansowo, prawda, więc no, generalnie, jeżeli mam tylko taką możliwość, no to no, bardziej skupiam się na tym, żeby jak najlepiej się przygotować do tego startu. Pewnie Też profesjonalnie. tak, zupełnie inaczej się przeżywa te momenty, na przykład przegrywa się mecz, prawda? Jak się ma ten pokój jednoosobowy, to można do tego pokoju wrócić, pobyć troszeczkę samemu, prawda? Przeanalizować sytuację i ze spokojem tak podejść do kolejnego meczu. A jak już się jest z kimś w pokoju, no to przynajmniej ja tak mam, że no poniekąd no muszę zakładać jakąś maskę, prawda, żeby stłumić sobie te emocje, jakie mam, a niekoniecznie lubię to robić. Nie lubię udawać. No nie, po prostu wolę być sobą, prawda? Jak mam ochotę, nie wiem, coś porobić, co pomoże mi się pozbyć tych negatywnych emocji, no to chcę zrobić, a jak nie wiem, przebywam w jakiejś większej grupie osób, no to
no to jest to dla mnie po prostu cięższe. Ale to fajne, bo to pokazuje, że ta przerwa miała sens. To rzeczywiście kilka lat było nieobecności. Ja tak naprawdę, właściwie wiecie, gdyby nie to, że słyszałam od osób, że ty wcześniej grałaś i zniknęłaś i grasz na nowo, to bym nie wiedziała, bo gram tak krótko, że dla mnie po prostu jesteś. Natomiast fajnie, że w ogóle poukładałaś sobie to i też pilnujesz się tego planu. I tu też w mojej głowie pojawia się Hubert Łopotko, który też taką przerwę życiowo po prostu zastosował. Po prostu to się wydarzyło, że przestał grać i nagle wrócił i z podobnym planem, bo on też wrócił z jakimiś założeniami i też nie podjął żadnej pracy takiej dodatkowej, nazwijmy to zawodowej, czy też nie zarobkowej po prostu, żeby jakoś zarabiać i móc grać. I też mu idzie, bo ty też jakby wróciłaś i nie zaczynasz niżej, tylko znowu jesteś u góry. No zaczęłam tak bardzo u góry, a teraz mam wrażenie, że tak trochę spadam, ale to może dlatego, że też no już takie zawody jak Mistrzostwa Świata, no to tam nie ma zawodniczek, które sobie zrobiły 6-letnią przerwę, prawda? One cały czas grały, są w rytmie, jeżdżą po tych wszystkich turniejach, więc no, będzie mnie to kosztowało dużo wysiłku do tego, żeby tym poziomem móc im dorównać, ale no tak jak powiedziałam, będę to robiła tak długo, jak będę w stanie z tego się utrzymać, wyżyć, prawda? Też rozmawiam, na przykład nie wiem, lubię rozmawiać z Jasmine Ocean, więc ona na przykład też na takich najważniejszych zawodach typu no, jakieś Puchary Świata, Mistrzostwa Świata, no ona na przykład też decyduje się na pokój jednoosobowy. No ja nie krępuję się i też no, pytam o przyczyny, prawda, że dla niej jest to ważne, że ma taki komfort, że przychodzi do pokoju, bo to o co też chodzi, że każdy z nas ma różnego typu przyzwyczajenia, funkcjonuje w różnym rytmie dobowym, prawda, są osoby, które lubią wcześniej wstawać i położyć się wcześniej. No ja jestem na przykład taką osobą. Są osoby, które wolą dłużej spać, a dłużej później siedzieć w nocy. No to jeżeli się spotkają dwie takie osoby w jednym pokoju, no to jest to ciężko się po prostu współgra wtedy, prawda? I ani jedna osoba nie czuje się za dobrze, ani druga. A no, dla mnie jednak ważne jest, żeby, jeżeli już z kimś dzielę pokój, to żeby ktoś się dobrze ze mną czuł i żebym ja też z tą osobą się dobrze czuła. No to musimy być w jakiś sposób spójne w naszym rytmie funkcjonowania. Dlatego fajnie chyba by było mieć taką jedną osobę, która też Tak. jeździ na turnieje i która wiesz, że do Ciebie pasuje tym rytmem. Tak. Ale to chyba nie takie łatwe. Nie? Myślę, że jest to możliwe, no ale to naprawdę trzeba się z kimś dobrze czuć. No ja na przykład czuję się dobrze z Moniką Ząbek, bo jest to osoba, która ma fajne poczucie humoru, można pożartować, pośmiać się, więc no, ona bardzo mi pod tym aspektem odpowiada, prawda? Ale jeszcze wracając do tej Jasmine Ocean, bo rozmawiałam z nią ostatnio na Pucharze Świata w Chinach, na China Open, no to ona powiedziała, że miała nawet propozycję, żeby być w jednym pokoju ze swoim bratem, z Albinem. I ona mu po prostu odmówiła i ona ma świadomość tego, że mówi mi, że wie, że ta jedynka więcej kosztuje, prawda? No ale ona to traktuje w kategoriach inwestycji. Tak. Prawda? Lepszy performance potem. Że stara się w ten sposób no, zwiększyć maksymalnie swoje szanse na to, żeby w meczu dobrze wypaść. Że ona mi mówi, ja mam swoją rutynę przygotowawczą i ja chcę mieć pełną swobodę w tym, żeby móc się trzymać tej rutyny. Więc to nie jest tak, że to jest jakiś taki mój kaprys, wymysł, a przede wszystkim no, też mi chodzi o to, żeby się porządnie wyspać przed startem. I na przykład ja mieszkam sama w mieszkaniu i mam zawsze zapewnioną ciszę, spokój. Mam ten swój rytm dobowy, a no jak już jestem w kimś w pokoju, no to nie czuję się tak swobodnie, jak się na co dzień czuję, prawda? I nieraz jest ten problem z tym, że po prostu zwyczajnie nie mogę spać. No a nie po to się temu poświęcam, trenuję godzinami po to, żeby pojechać na turniej i się nie wyspać, no bo
bez takiej nocnej regeneracji, no Nie ma koncentracji po tak, nie ma co liczyć wtedy na udany start. Przed tą moją przerwą miałam tak, że bardzo przeżywałam swoje starty turniejowe, zwłaszcza to jak mi nie poszło, to ja się tak bardzo biczowałam, katowałam, zawsze dużo trenowałam, ale nie zawsze miało to przełożenie na wynik i nigdy nie lubiłam tego uczucia, jakie w sobie się ma po nieudanym starcie. Tak. Ciężko to zaakceptować i nie wiem, polubić. Polubić się chyba nie da, ale trzeba zaakceptować po prostu, że to jest po coś, nie? I Tak, że tak. to też jest potrzebne, żeby się rozwinąć. No, ale to Dokładnie. tak, jak się nie jest świadomym tego, to jest to trudne do zaakceptowania, nie? Bo jest to jedno z gorszych uczuć, jakie miałem, no, przyjemność czuć. Nieprzyjemność, tak. No. No, ale nie wiem, czy też tak masz, Kacper, i ty pewnie, Kasia, też. No nie wiem, moim zdaniem porażki nas bardziej motywują do większej pracy nad sobą niż te zwycięstwa, bo te zwycięstwa troszeczkę nas tak usypiają, mam wrażenie, przynajmniej mnie. Ja Nie wiem. wiele zwycięstw nie odnoszę na razie w bilardzie, może i dobrze, ale w sumie te nawet przegrane mecze tak motywują, żeby grać dalej, żeby trenować przede wszystkim. Ja w ogóle lubię trenować. To kiedyś Kacper mnie nawet pochwalił, że lubię to robić. Po prostu podoba mi się trenowanie, no nie? Więc też mecze do tego motywują. I motywują mnie w ogóle takie ciekawe zjawisko słowa ludzi z zewnątrz, ale nie będących moim trenerem, czyli Michałem, bo Michał zna jakby moje postępy z dnia na dzień, a jak ktoś się pojawia, kto nie wiem, na przykład trafia na mnie po pół roku i widzi, co się zmieniło w mojej grze, no to jest super w ogóle usłyszeć, że coś się zmieniło. A samemu się nie zawsze to widzi, nie? Jak jesteś ze sobą na co dzień i widzisz ten jakby krok po kroku, to nie widzisz tego postępu, a rzeczywiście ktoś, kto cię zobaczy po pół roku, jak grasz nagle, to wow, ale zrobiłaś progres. Serio? Więc wy pewnie już tego nie doświadczacie, bo nie macie jak, natomiast u mnie to... Nie, my w taki sam sposób do tego Tak, ja też tak mam raczej. podchodzimy, no. Że nieraz te opinie osób z zewnątrz no, są też nam potrzebne. Otwierają oczy troszeczkę, nie? Na to, że rzeczywiście się rozwijamy. Tak. Może nie być widać, a Tak. to jest. No. Zanim pójdziemy do stołu, bo mamy też w planach jeszcze, Pograć. tak, nazwijmy to pograniem albo potrenowaniem, krótko o kobietach, bo od kiedy gram, od kiedy też obcuję jakoś tam z bilardem, kobiety się pojawiają, jest ich zdecydowanie mniej, te rozmowy są różne i jest trochę taka opinia, że mecze kobiet ogląda się trudniej. Co więcej, że jeżeli masz do wyboru obejrzeć mecz między kobietami a między mężczyznami, to większość z nas wybierze między mężczyznami. Nawet będąc kobietą, czy też w sumie nie wiem, czy powinno to tak działać. No nieważne, w każdym razie w ogóle jak ty tego doświadczasz? Czy ty lubisz oglądać mecze kobiet? Ja lubię oglądać mecze kobiet, ale no w wydaniu tej światowej czołówki. Tak. I myślę, że ta sytuacja też się zmienia z roku na rok. Jak pamiętam te czasy sprzed mojej przerwy, to wtedy nie można było w ogóle polskich kobiet obejrzeć w telewizji. Chociaż no, był taki moment, że miałyśmy puchary Polski kobiet, które były transmitowane przez TV Sports.pl, to przepraszam, zwracam honor. Ale o co mi chodzi, że nawet podejście zawodników męskich w stosunku do zawodniczek, do nas zawodniczek, mam wrażenie, że się zmienia i myślę, że też zawodnicy zaczynają dostrzegać to, że my też ciężko trenujemy, pracujemy, się staramy, prawda? I ten poziom idzie w górę. Także myślę, że tutaj pomału Kacper, idzie jak to w ci się gra z dobrym kobietami? kierunku. W tym momencie nie ma to dla mnie znaczenia, czy gram z kobietą, czy z mężczyzną. Podchodzę do tego raczej tak samo. Jakby wiadomo, jedyne co pewnie ma wpływ na to, jakie mam nastawienie przed meczem, no to jest
to, jak go sobie zaszufladkuję, jeżeli chodzi o poziom przed, nie? To jest gdzieś tam z tyłu mojej głowy, wiem, że tak się nie powinno robić, ale jakby to wchodzi u mnie z automatu, że widzę nazwisko i mówię, jakby automat wchodzi, on gra tak i tak, ale staram się do meczu podejść za każdym razem tak samo, ustalam sobie cele nie wynikowe, tylko to, co mam zrobić przy stole i tak mam zagrać. Także nie ma to dla mnie znaczenia, czy gram z kobietą, czy z mężczyzną, ale mam taką historię gdzieś tam z początku mojej kariery, gdzie grałem z Ewą Bąk. No i Ewa Bąk była wtedy lepszą zawodniczką ode mnie, ale była kobietą, a ja miałem jakieś tam swoje przekonania jako dzieciak. No i mówię, no dobra, gram z dziewczyną i ona wtedy sfaulowała z rozbicia, graliśmy chyba w 9 albo w 10, czyli nie trafiła w ogóle w trójkąt. No i ja, no dobra, gram z kobietą, to rozbij jeszcze raz, nie? No i Ewa Bąk skopała mi tyłek wtedy, jakby bez żadnego tam, bez sentymentów i myślę, kurde, o co chodzi? Jakby to przecież to, że ona jest kobietą, nie ma znaczenia, a ja tu jej oddaję rozbicie, gdzie jakby to był mężczyzna, no to grałbym na 3 faule od razu, nie? Bez zastanowienia. A tutaj jednak to mnie skłoniło do tego, żeby dać jej rozbić jeszcze raz jakiegoś kogoś. No, zachowałeś się jak prawdziwy Jak dżentelmen. dżentelmen. Ale w sporcie to chyba nie powinno tak wyglądać. Ale no. masz coś... Ja się parę razy tak zburzyłam, wiesz, jak ktoś, Okej. znaczy nie, że zburzyłam, ale miałam parę takich sytuacji, że właśnie gdzieś tam facet chciał być dla mnie za miły, nie? I miałam trochę poczucie, że czuję się taka super gorsza, nie? Przez to. Ale to też zmierzam do tego, że my jesteśmy bardziej emocjonalne i to też pewnie robi, nie? Że inaczej, ja na przykład inaczej zareagowałam, facet mógł być po prostu miły i znaczy to żadna agresja tam z mojej strony też nie wchodziła w grę, nie? Ale że nie najlepiej mi z tym było, że jednak wolę jak jest tak, wiecie, 0-0, nie? I Że po prostu przy stole gramy. jest na równo. Tak. Też a propos tego oglądania, że no większość osób woli oglądać tą męską rywalizację, no jest to, że w większości sportów raczej mężczyźni osiągają te wyższe wyniki, jakby podnoszą tą poprzeczkę coraz wyżej, a ludzie chcą oglądać jak najlepszy po prostu, jak najlepsze wykonanie. Więc jak mają do wyboru kobiety, no, które wiadomo, też pracują, też dają z siebie wszystko, ale jednak te numerki u facetów są wyższe, to wolą oglądać no, jak najlepsze wyniki, nie? I tak samo myślę, że z tego powodu ty też wolisz grać z mężczyznami, bo raz, że jest większa pula mężczyzn, więc jest więcej mężczyzn, którzy osiągają tam wyższy poziom i to też wyciąga ciebie do góry, nie? Jak gra się z lepszymi, wiadomo, gra z lepszymi podciąga twój poziom. Więc, Dokładnie. Więc myślę, że to jest główny argument, nie? To, że ta poprzeczka u mężczyzn jest trochę wyżej niż u kobiet. Tak, tak. Ale na tych zawodach ogólnoświatowych chętnie puszczają mecze kobiet na stołach telewizyjnych. Jest to też, moim zdaniem, atrakcyjne do oglądania. To my teraz zapewnimy rywalizację damsko-męską. Dobrze. Zapraszamy I do lecimy stołu. do stołu. Niedźwiedź odwiedza Górny Śląsk. Zapraszamy na Niedźwiedź Cup 2026. A dzięki OnQ możesz wziąć udział w tym turnieju bezpłatnie. Żeby wygrać, wystarczy odpowiedzieć na pytanie, skąd w nazwie niedźwiedź. Wybierzemy najciekawszą odpowiedź, a zwycięzca znajdzie się na liście uczestników za free. Na odpowiedzi czekamy na naszym Facebooku do 17 listopada do godziny 12. Liczymy na kreatywność. Przychodzisz na trening, twój. Jeszcze jesteśmy na twoim treningu, jeszcze nie jesteś trenerką. Jak go zaczynasz? Od jakiego ćwiczenia? Co robisz i dlaczego? Co to później ma ci dać? Kacper będzie naszym modelem bilardowym. Doskonale ujęte słowa. Dobrze. No jeżeli przychodzę na trening, to zaczynam od rozgrzewki i zazwyczaj wygląda to w taki sposób. Ja teraz generalnie więcej trenuję na hejbolu niż na pulu. Na pulu nie trenowałam od dobrych paru miesięcy, więc na hejbolu sobie po prostu rozrzucam bile na całym stole i to jest taka jedna runda, jeden trójkąt, gdzie zaczynam od białej w ręce i po prostu wbijam w odpowiedniej sekwencji bile. Dowolna bila do dowolnej łuzy. Cel jest taki, żeby wbić wszystkie 15 bil bez pomyłki. To jest takie moje standardowe, podstawowe, rozgrzewkowe ćwiczenie.
Później przechodzę do ćwiczenia na prostolinijne prowadzenie kija. Jeżeli chodzi o trening na stole do pula, no to tutaj manewruję sobie ćwiczeniami na ten aspekt gry. Bardzo dobrym ćwiczeniem na rozgrzewkę jest ćwiczenie z bramką. To na pewno każdy Tak. z Was zna. Z różną siłą, z tymi podstawowymi rotacjami. Ja lubię to trenować używając połówki, w związku z tym, że na połówce dokładnie widać po pasku, czy ja prowadzę rzeczywiście perfekcyjnie kij w linii prostej, czy też dodaję jakiejś rotacji. Lubię też sobie dodać takie taka bile, trochę. Wow. taki tunel, Jestem w to bardzo słaby, wbrew pozorom. które jeszcze bardziej motywują i mobilizują do tego, żeby zrobić to w poprawny sposób. Dobrze. I ustawiam sobie kredę. Kredę, tutaj. żeby widać, powiedzieć punkt. Tak. Dobrze. Pilnuję tego, żeby przebić bilę na wylot, więc kij zawsze do przodu za bilą i bila ma wrócić na kij. Dobrze. I Zróbmy fajnie sobie. to zrobić sobie najpierw, nie wiem, 10 razy w środek, 10 razy w górę i najciężej jest to zrobić z cofką, prawda? Cofkę, Ale no po cofce widać, w jakiej kondycji jest nasze wyprowadzenie kija, prawda? Więc to jest to ćwiczenie. I zawsze też jak z kimś trenuję, brawo, wszystko Wow. perfekcyjnie. Myślałem, że będzie antyreklama, ale Nie jest to łatwe, nie? Przy kamerze to nie jest w ogóle łatwe. Ja mam z tym naprawdę problem, zwłaszcza, że ja, wiecie, jaki syndrom ma kto? Trump, Judd Trump, że on celuje w lewą stronę bili, a uderza potem w punkt, który chce. Więc dla mnie to ćwiczenie nie jest takie łatwe, bo ja rzeczywiście mierzę w lewo i potem robię korektę. Więc Naprawdę? zdarza mi się tutaj mylić na tym No ćwiczeniu. to tym bardziej brawo dla Ciebie, Kacper. No i z dołem też fajnie Dobra, jest pokażmy to zrobić. No jest to najcięższe do wykonania, ale jest też największa radość. Pięknie. Dobra. Jest reklama. Super. Ja Cię jeszcze nie widziałam chyba, żeby ktoś tak dobrze to wykonywał. Nie. Później, jakie inne ćwiczenia na prostolinne prowadzenie kija? No to jest bila standardowa numer 1. Na hejbolu ćwiczę to z tej odległości, bo jeszcze No wiadomo, to jest... nie mam tak świetnej, 100% skuteczności, ale fajnie jest to sobie oddalać dotąd. Można później nawet z łzy trenować. Staram się na prostolinijne prowadzenie kija, może za dużo, no ja czuję, że wciąż za mało. No tak mniej więcej godzinę dziennie ćwiczę różnego typu uderzenia. Na stole do hejbola ma to znaczenie, czy zagrywamy z włosem, czy pod włos, więc ćwiczę to na wszystkie cztery łzy. No, więc... A jest coś konkretnego, czym się różni zagranie pod włos, a z włosem? W sensie pod Z włos... włosem jest łatwiej, bo bila idzie Ci dokładnie w takim kierunku, jak celujesz, a z włosem jak... pod włos, przepraszam. A pod włos jak zagrasz i zagrasz lekko, to poprzez to, że sukno hejbolowe jest suknem snookerowym, jak zagrasz lekko, to możesz liczyć się z tym, że biała nie pójdzie Ci idealnie. Czyli trzeba konkretną siłę skręci. zagrywać, w sensie, że trzeba z minimalną jakąś siłą zagrać, żeby nie skręciła po prostu, tak? Tak. No albo jak musisz zagrać lekko, no bo nieraz przy odstawnych jest to kluczowe, no to musisz wziąć odpowiednią poprawkę, czyli zagrać grubiej na bilę, prawda? Okej, czyli to się jakby da się to wyczuć, w którą stronę zejdzie ta bila, w sensie... No da się, tylko to potrzeba czasu na to. Lat doświadczenia. Okej. Ale czy tego ona nie... wtedy pod włos też musisz grać z większą siłą, żeby leciała tak samo jak z włosem? To z większą siłą trzeba wtedy grać, uderzyć. ale nieraz są takie sytuacje, że trzeba zagrać odstawną i musisz zagrać lekko, no to wtedy musisz wziąć odpowiednią poprawkę, no zagrać albo grubiej, albo cieniej. No trzeba wiedzieć, jak to, O tym nie mieć tą wiedzę, jak to No. sukno pracuje, jak ta bila reaguje, prawda? Nie wiem, o tym pojęcia. Ciekawe. No, jest to takie A Ty dosyć... uczysz też ludzi już grać w hejbol, czy na razie to jest tylko trenowanie innych w pula? Znaczy, myślę, że żeby trenować innych hejbol, to ja muszę jeszcze lepiej poznać tą dyscyplinę, więc jeżeli kogoś trenuję, no to w pula. Tak. Ale no, tak jak wcześniej też mówiłam w rozmowie,
No, póki jest taka szansa na to, żeby regularnie brać udział w zawodach, no to póki co no, staram się jednak bardziej skupić na własnym treningu. Zostawiam sobie parę takich osób, z którymi naprawdę mi się świetnie pracuje i z nimi chcę cały czas pracować, a jeżeli chodzi o jakieś nowe osoby, no to myślę, że też na to przyjdzie czas, ale być może jak już nie będę aktywnie brała udziału w zawodach sportowych. Obiecaliśmy rywalizację. Dobra, Więc gramy coś? zarządzam Gramy. rywalizację. Dobra, w co chcemy zagrać w takim razie? Hejbola nie możemy, tak? Ja chciałem Cię zapytać też na początek jeszcze, co lubisz w trenowaniu, a co lubisz w graniu najbardziej? Masz takie rzeczy, które Cię przyciągają do tego? I do w tego? trenowaniu, i w graniu, to ja lubię najbardziej, zwłaszcza jak gram w hejbol, to lubię ten dźwięk, jak Billa wpada do łzy. To jest taki charakterystyczny dźwięk. Albo jak ktoś może w snookera grał, to Tak. ojejku, to jest dźwięk, który kocham. I właśnie dążę do tego, żeby słyszeć go jak najczęściej. Prawda. Ale W snookerze to przy tej ciszy, która Tak. jest, to akurat jest takie... Takie W bilardzie pum. lubię jednak, jak jest czasami głośniej. okej. A no ale rzeczywiście, W w snookerze. snookerze ta cisza na sali. I te to kulki czyste wpadające. trafienie do kieszeni, nie? No. Tak. No, to śmieszne, bo ja miałem tak, jak kiedyś grałem w koszykówkę, to bardzo lubiłem, jak czysto mi padała piłka do kosza i był ten dźwięk siatki tylko. No. To są takie rzeczy chyba w niektórych sportach, które, te dźwięki, nie? Tak. Ale ja widzę, że masz to samo doświadczenie, co ja. Właśnie Ty, Kasiu, jak zaczynałaś, to miałaś trenera? W moim gimnazjum działała sekcja bilardowa, uczniowski klub sportowy i wtedy no, moim trenerem był pan Marek Kalikowski, który cały czas trenuje kieleckie dzieci i młodzież. Był moim nauczycielem WF-u i pokazał mi te podstawy związane z prawidłową postawą i te fundamentalne strzały. Ale generalnie jestem takim, myślę, że samoukiem, który próbował dojść do wszystkiego sama. Ale mamy emocje. I jeszcze będzie na bandę. Dobrze. Idealna partia pod... Wygląda jak Dobra, a wyreżyserowane. teraz a propos jeszcze warunków zadam Ci pytanie. Tutaj na tym stole mamy akurat świeże sukno, które ma 2 dni, ale większość turniejów w Polsce, które się rozgrywamy na zazwyczaj tak zwanych kocach, czyli suknach, które mają już tam pół roku powiedzmy albo więcej. No i to jest znacząca różnica, przynajmniej dla mnie. Ja odczuwam dużą różnicę w graniu na takim i na takim suknie. No i na przykład nie wyobrażam sobie pojechać teraz na Mistrzostwa Polski, gdzie mam nowe sukno, a trenować na takim suknie, bo to jest zupełnie inna gra. Jak Twoje odczucia a propos tego? No, mnie się bardzo podoba Twoje profesjonalne podejście i wierzę, że to zaowocuje świetnym wynikiem na Mistrzostwach Polski, bo myślę, że nie każdego stać na to, żeby aż tak mocno zadbać o taki aspekt, więc życzę Ci... No, Coś podskoczyło tutaj. To jest kamyczek jakiś. oj. Także fajnie, że starasz się zadbać o każdy możliwy detal w przygotowaniu do tych najważniejszych imprez. Ja staram się mieć takie samo podejście. Jeżeli nie jest możliwa wymiana sukna, no to staram się przy każdym treningu dbać o odpowiednią czystość sukna, prawda? Więc porządnie zawsze jest, z Karolem czyścimy.
Są też takie chusteczki, które można... Tak, którymi można przetrzeć stół albo bile i wtedy trochę się bardziej zachowuje, jak ślizga się bardziej, nie? Troszeczkę. A jak to jest z hejbolem? Nowe sukno też ma takie znaczenie? To też się tak inaczej zachowuje? Też. No ale no nie możemy sobie też pozwolić na to, żeby przed każdym turniejem wymieniać sukno, więc staramy się po prostu na co dzień dbać o czystość tego sukna i mamy w centrum szkoleniowym specjalną maszynę do czyszczenia bil, więc też czyścimy bile, żeby jak najbardziej te warunki były zbliżone do tych turniejowych. Też zainwestowałem w statek kosmiczny do czyszczenia bil. Bo to jest takie kółko macie, czy nie? Bo to wygląda jak statek kosmiczny. Jest fajna sprawa. Także są zawodnicy, którzy potrafią się szybko przyzwyczaić do warunków. No ja nie jestem tego rodzaju zawodnikiem. Bardzo podziwiam tych, którzy potrafią to robić. Mam podobnie. Ja muszę, na przykład są zawodnicy, którzy nie do końca siedzi. No i piękny strzał pod publiczkę. Dziękuję Ci, Kasiu. Nie mów, co chciałaś zrobić. Gratuluję. Podziwiam zawodników, którzy mogą pojechać na zawody i się nie rozgrzewać i zagrać od razu swoją grę. No ja potrzebuję raczej, przynajmniej tak czuję, że potrzebuję pograć trochę, żeby się dostosować. No. Co? Mamy To wszystko? dziękujemy. Dziękujemy. W takich cudownych okolicznościach bilardowych kończymy ten wyjątkowy odcinek. Pozdrawiamy tradycyjnie z Bilardowo. Pozdrawiamy cały nasz zespół OnQ. Chciałabym bardzo powiedzieć z pamięci wszystkie nazwiska. Łukasz Gil, Radek Janiec, Kacper Konkel, Michał Muklewicz, Kamil Spicha i Krzysiek Orłowski. Pozdrawiamy serdecznie zespół. Dziękujemy i do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dzięki, Kasiu.